Kto to jest ten Nawrocki? Kandydat obywatelski. Naprawdę w to wierzysz? Oczywiście kurwa, że nie. Nikt w to nie wierzy. Jarek go wystawił, bo szukał kogoś podobnego do Andrzeja. Kogoś, kto nie będzie za mądry i bystry, ale będzie potrafił czytać, znaczy debila. Dokładnie. I takim Jarkowi się najlepiej steruje. Pisiory wiedzą, że żeby wygrać z tęczowym Rafałem, muszą coś wymyślić. I Jarek zawołał tego Karola do siebie i pyta się go: Karolu, powiedz mi, na czym się znasz i co potrafisz. A Nawrocki mu na to, że w sumie to on dobrze czyta i jak coś to w mordę potrafi dać i ma też kolegów. Znów będziemy mieć w chuj roboty. A było chwilę spokoju. Nie mogę się doczekać tego kabaretu. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj o pisowskim, obywatelskim Karolu, o puci Kaczyńskiego i pozwólcie, że zacznę od cytatu z filmu Kariera Nikodema Dyzmy, który do Nawrockiego, powiem Wam, według mnie osobiście idealnie pasuje. Otóż oświadczam Wam, że Wasz mąż stanu, Wasz Cincinnatus, Wasz wielki człowiek to zwykły oszust, co Was za nos wodzi. To sprytny łajdak, fałszerz i jednocześnie kompletny kretyn. Idiota nie mający zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i o ortografii. To cham bez cienia kindersztuby, bez najmniejszego okrzesania. Przyjrzyjcie się jego murzyńskiej gębie i jego prostackim manierom. Skończony tuman, kompletne zero. Wulgarna figura spod ciemnej gwiazdy, o moralności Rzezimieszka. I powiem Wam, że ten cytat do Nawrockiego pasuje jak ulał. Niby Nawrocki jest głównym kandydatem Trzaskowskiego. Chociaż go ten idiota Mencen już dogania, mówi o Nawrockim. Tylko że zostawmy Mencena, bo o nim mówiłem, ale porównajmy Trzaskowskiego i Nawrockiego. Trzaskowski ma kontakty międzynarodowe wśród polityków, nie tylko europejskich. A co ma Nawrocki? No, ma kontakty wśród gangsterów i sutenerów. Obserwując tą kampanię Nawrockiego, no tutaj można się pokusić już o podsumowanie, takie z grubsza podsumowanie osiągnięć tego pisowskiego kandydata na prezydenta. No a wygląda to, powiem Wam, bardzo okazale. No oczywiście przyjaźń z Wielkim Bu, apartamenty za darmochę, ataki na Ukrainę, ataki na Unię Europejską, wykorzystywanie Jasnej Góry do politycznej propagandy, ucieczki przed dziennikarzami, wykorzystywanie służbowej fury do kampanii, wykorzystywanie IPN do kampanii, radocha z chamskich wrzasków pisowskiego betonu. Taki typowy, prawdziwy pisowski kryształ. No a co wiemy o naszym Karolu? No, jak tu widzicie, jest porównywalny z papieżem według pisowców. No ale generalnie już wiemy, że obywatel Nawrocki lubi jeść kiełbasę, można powiedzieć swój chłop. Akceptuje tylko obowiązkowe szczepienia na polio, taki średnio bysty konfederata. Biega bez bielizny termicznej i jest z tego dumny. No tutaj tego nie wiem, nie oceniam. Dźwiga jakieś worki z cementem i inne ciężkie rzeczy, tu też nie wiem. Podróżuje za nasze na Hawaje. Cwaniak spędza noce w apartamencie, wmawiając Polakom, że ciężko pracuje. Taki Karolek kłamczuszek. No jest tego więcej, ja to oczywiście mówię w wielkim skrócie, ale to taki profil iście prezydencki. No oczywiście tutaj należy też pamiętać, że nasz Karol ma
rozdwojenie jaźni, sam z sobą rozmawia, sam siebie poleca, sam sobie daje wskazówki, jak napisać książkę, jeden drugiego wychwala. No, powiem wam, troszeczkę się tutaj gubię w tych Karolka osiągnięciach. Ale oglądając, wsłuchując się w to, co mówi, to, co robi nasz obywatelski, niezależny kandydat Kaczyńskiego, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ten człowiek ma zespół Delbrucka. Co to takiego jest? Może nie każdy wie, tak z grubsza powiem. Jest to taka patologiczna skłonność do okłamania, zatajania prawdy, opowiadania o zmyślonych historiach, przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. Osoba opowiadająca sama nie jest w stanie oddzielić już prawdy od własnej fantazji. No i musicie przyznać, że coś w tym jest. Ale powiem wam, że w pewnej części nasz kraj to chory kraj, nie obrażając tutaj nikogo. Ponad 5 milionów obywateli popiera człowieka, którego kompletnie nie zna, wiedząc jednocześnie, że ma powiązania ze światem przestępczym. No nic, tylko pogratulować rozumu tym wyborcom tego człowieka, bo nie chcę już nawet mówić brzydko o nich, bo to się nadaje na bardziej niecenzuralne słowo. Chodzę, zbieram podpisy poparcia dla pana Karola Nawrockiego i niektórzy pytają mnie, a kto to jest? Krótko odpowiadam, przeciw Tuskowi, a to podpiszę. Moi drodzy, zanim przejdę dalej, że tak powiem, pozwólcie, że podzielę się z wami jako, nie wiem, taką refleksją takiego, można chyba powiedzieć, w jakimś stopniu doświadczonego starego pragmatyka, lewaka, antyprawaka, antykomunisty. Powiem tak, generalnie osobiście brzydzę się Nawrockim. Zwykle w moim dotychczasowym, jakby nie patrzeć, długim już życiu intuicja mnie nie zawiodła. Tym razem podejrzewam również. Ludzi fałszywych, hipokrytów, sztucznie szczerzących zęby, niezbyt inteligentnych, takich pamięciowych kujonów, matołowatych w swoich wypowiedziach, wyczuwam na odległość. A właśnie dokładnie tak oceniam tego typa. A że się nie mylę, potwierdzają to, można powiedzieć, fakty związane z Nawrockim. Nadużycia w Muzeum Historii II wojny światowej w Gdańsku, sianie hejtowych dezinformacji przeciw PO w czasach kadencji prezydenta świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, bliskie relacje z gdańskim przestępczym świadkiem, z gdańskimi takimi mięśniakami. Deformacje faktów historycznych w IPN na rzecz braci Kaczyńskich, zniekształcenie interpretacji dokumentacji historycznych, utrzymanie fałszywych oskarżeń przeciw Lechowi Wałęsie w sprawie tak zwanego Bolka. I tutaj, jakby nie sięgnąć daleko wstecz, zawsze był tajnym kolaborantem bandy Kaczyńskiego i tej zorganizowanej grupy przestępczej pod nazwą PiS. Takim typowym partyjniakiem, takiego kaczopisu bez kaczopisowskiej legitymacji. A teraz próbuje naśladować niby Trumpa, jego nacjonalizm, antyukraińskość, prorosyjskość, wredność, chamstwo, wyrachowanie. No cóż, Nawrocki to kolejny taki z kaczopisowskiej kolekcji na ławę oskarżonych.
Ja chyba mogę tylko tu powiedzieć, żeby powinno się, nie wiem, wystrzegać takich dwulicowców, bo wstydem i hańbą jest oddawanie głosu na takiego kaczowego, po prostu tępego osiłka. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale CBA potwierdziło, że w 2017 roku skierowała 5 agentów na ciągłą kontrolę świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. I był to wniosek niejakiego Karola Nawrockiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który złożył kilka zawiadomień do prokuratury w Gdańsku na ówczesnego prezydenta miasta. Miało to związek z kandydowaniem tegoż Nawrockiego kandydata PiS na stanowisko prezydenta Gdańska. Chwalił się tym i chełpił wtedy ten partyjny kandydat PiS, a dziś bezpartyjny obywatelski kandydat. Rozpoczął się wtedy taki straszny hejt na Pawła Adamowicza, który doprowadził notabene do zamordowania prezydenta Gdańska. We wrześniu 2018 roku Nawrocki zapłacił ze środków muzeum 25 000 złotych tygodnikowi, bardziej szmatławcowi w sieci, za lansowanie swojej osoby, ubiegając się o nominację kandydacką na prezydenta Gdańska. Płażyński z PiS dostawał też pieniądze z muzeum. Prokuratura Ziobry odmówiła wtedy, jakie zaskoczenie, nie? Odmówiła. Wszczęcia postępowania w tej sprawie ta informacja także potwierdziła słowa wielu, że Nawrocki jest niebezpiecznym i budzącym obrzydzenie po prostu człowiekiem. Im dalej w las, tym ciemniej. Tu można powiedzieć o Nawrockim zmyślona tożsamość, zmyślone wykłady. Nawrocki, pytany o znajomości z wielokrotnie karanym niebezpiecznym wyznawcą Hitlera z Gdańska, stwierdził, że poznał go podczas swoich pogadanek organizowanych przez IPN w areszcie śledczym w Gdańsku w 2011 roku. Problem w tym, że jak informuje sama służba więzienna, takich pogadanek w latach 2011-2017 w ogóle nie było. Po tej oficjalnej informacji służby więziennej Nawrocki powiedział: służba więzienna dołączyła oficjalnie do sztabu mojego głównego kontrkandydata. To już kolejna instytucja państwowa polskiego obok NIK, prokuratury, stołecznego ratusza, rządowej telewizji, etc., która dokonała wszelkich starań, by Rafał Trzaskowski czuł się komfortowo. Polski tylko szkoda. Kłamali, kłamią i będą kłamać. No co ja mogę dodać od siebie? No, mógł jeszcze tylko dodać, znaczy może nie ja dodam od siebie, ale uważam osobiście, że Karol powinien jeszcze do tej wypowiedzi powiedzieć tak, dodać jeszcze takie słowa. Tylko ja, Karol Tadeusz, mówię szczerze prawdę i tylko prawdę. Nikomu nie ufajcie, tylko mi, Karolowi, ufajcie. Pasowałoby? Pasowało. Zapinam pas, żeby nie było jakiejś wielkiej afery, pani redaktor. Proszę, o. Jak widzicie, pas zapięty. Pas jest kurwa zapięty! Inna ciekawostka naszego Karolka to jest tajemnicza wyprawa, wizyta tego niezależnego, obywatelskiego, kaczyńskiego obywatela Nawrockiego w Moskwie w 2018 roku. Razem z 4-osobową świtą, która kosztowała 22,5 tysiąca złotych. Po powrocie jakimś dziwnym trafem muzeum nie wydało żadnego komunikatu, nie zamieściło zdjęć z wizyty, z pobytu Nawrockiego u ludzi Putina. Przemilczano też w social mediach Muzeum II Wojny Światowej, choć
Z dyrektorem bawił się w Rosji m.in. rzecznik prasowy. Ciekawe, prawda? To powiem wam, taka jedna z podróży na koszt podatnika, tylko czemu akurat do Moskwy i czemu to tak próbowali zataić, ukryć, schować. I tutaj pytanie do Nawrockiego, na które pewnie odpowiedzi nie usłyszymy. Co robił w Moskwie między 23 a 25 lipca 2018 roku? Z kim ze strony rosyjskiej spotykał się, o czym rozmawiał? Dlaczego Muzeum II Wojny Światowej, kiedy on był, tym muzeum zarządzał, utajniło informacje na temat jego wizyty? Po co z nim poleciało do Moskwy 4 pracowników Muzeum II Wojny Światowej, w tym rzecznik tegożeż muzeum? Skoro w ogóle o tym nie komunikowali, tej wizyty w mediach, po prostu była owiana wielką tajemnicą. A na tym zdjęciu rodzinnym obok, ten w szarym garniturze, to jest Aleksander Szkolinkim, dygnitarz i pomocnik Putina. No, ciekawe, ciekawe. No to, moi drodzy, też z pewnością jest niemożliwe. To jest lewacka propaganda, to jest szkalowanie dobrego imienia. No, ja osobiście w to chyba nie wierzę, bo to jest niemożliwe, żeby pan Grzegorz, pseudo Śledziu 88, kolega pana Karola, mógł być aktywny na rosyjskim portalu społecznościowym. No ale co może oznaczać to 88? No, aż się wierzyć nie chce, co pokazuje wyszukiwarka. To zostawię bez komentarza. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy, że zechciał Pan, przyszły prezydent, właśnie odwiedzić naszą komunę. Pięknie, dziękuję. I wydaje mi się, że Nawrocki powinien odpowiedzieć, czy to zdjęcie było robione w Muzeum Kłamstwa Sowieckiego w Moskwie. Dlaczego jest tam taki uśmiechnięty, czy jest tam prawda o 17 września na przykład? Kim są osoby na zdjęciu i czemu w nich aż tyle radości? Co jeszcze robił w Moskwie poza tym spotkaniem? Jeśli to zdjęcie nie jest fejkiem, to mamy do czynienia jeszcze z większym debilem niż myślałem, a jeśli jest fejkiem, to i tak mamy do czynienia z zakochanym w sobie pajacu bez klasy i ogłady. Powołuje się Pan na prace badawcze historyka doktora Karola Nawrockiego, który zajmował się związkami pomiędzy aparatem władzy PRL, milicją obywatelską, tajnymi służbami, a światem przestępczym Trójmiasta. Tak, to właściwie historyk, który zainspirował mnie do mojej pracy. Pierwszy, który zajmował się zagadnieniami przestępczości zorganizowanej w PRL. Był też organizatorem konferencji w Instytucie Pamięci Narodowej, na której debatowano o tych zagadnieniach. Dostęp do akt Instytutu Pamięci Narodowej, do akt post-esbeckich, do akt Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy, Inspektoratów Ochrony Funkcjonariuszy, które są szalenie ciekawe. Mieliśmy dzięki tym analizom. Ja starałem się do tych suchych, historycznych i badawczych prac doktora Nawrockiego dołożyć to, czym się zajmuję na co dzień, czyli publicystykę, ale też rozmowy z ludźmi, ze świadkami tamtych wydarzeń. Powiem wam tak, przy bardzo dobrze rozwiniętej wyobraźni nie mogę sobie jakoś za cholerę wyobrazić, że normalny mężczyzna tworzy fikcyjną postać, by wykorzystać ją do chwalenia samego siebie. Nie wiem, co trzeba mieć we łbie. Mocno się zastanawiam, komu ten sutener podsunął
prostytutkę, że doszedł tak daleko. Takie błyskotliwe kariery hołoty z półświadka są możliwe tylko w środowisku tak naprawdę PiS. Jego trampoliną do Muzeum II Wojny Światowej, a następnie do IPN był ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To właśnie dzięki Glińskiemu musimy teraz patrzeć na tego błazna. Muszę przyznać, że łatwiej znoszę chyba Mentzena uciekającego na hulajnodze. Nie wiem, że wiem, że ten chłoptaś z pulchną twarzyczką jest w spektrum autyzmu i wszystko, co nie zostało wcześniej uzgodnione i wykute na blachę, jest poza jego strefą komfortu. Niech tylko nikt nie podejrzewa mnie tutaj o sympatię do Mentzena, bo jestem od tego bardzo daleki. Ja po polsku rozumiem, może tak to powiem, to co się z nami dzieje w chwili, gdy z nim dzieje, przepraszam, to co się z nim dzieje w chwili, gdy zadawane mu są pytania, na które nie był przygotowany. Zresztą o tym mówiłem, nie chcę o nim więcej póki co mówić. Ale powiem wam, że za cholerę nie mogę zrozumieć poziomu obciachu, jaki prezentuje nam Nawrocki wel Batyr. Nie będę się wdawał tutaj w szczegóły, które wszyscy znają. Powiem o nich tak z grubsza. Powiem tak, jego wszystkie oświadczenia dotyczące okupowanego za darmo apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej zostały przez muzeum zdementowane. Nie było w jego słowach tutaj ani krzty prawdy. Zresztą dokładnie to samo z ujawnioną niedawno jego znajomością z twardym neonazistą Choratką. Nawrocki twierdzi, że poznał Choratkę w areszcie śledczym w Gdańsku, gdzie prowadził wykład jako pracownik IPN, natomiast władze aresztu, jak już wam wcześniej wspominałem, twierdzą, że nigdy u nich żadnego wykładu nie prowadził. Poziom tych kłamstw świadczy o tym, jak prymitywnym człowiekiem mamy do czynienia. Na spotkaniach z wyborcami opowiada jakieś bajki z mchu i paproci, że jako kandydat na prezydenta składał w Sejmie projekty ustaw dotyczące zerowego VAT-u na żywność i obniżki cen prądu i gazu. I nie rozumie, dlaczego Sejm jego poprawki nie przyjął. Zapomniał tylko chyba dodać, że kandydaci na prezydenta nie mają w Polsce inicjatywy ustawodawczej. Ale jak to powiedział Kurski, ciemny lud wszystko kupi. Ale moi drodzy, sami powiedzcie, czy po PiS-ie możemy się spodziewać kandydata, nie wiem, z kulturą, charyzmą, czy jakąkolwiek wiedzą, czy w ogóle PiS ma kogoś takiego w swoich zasobach? Szczerze wątpię. Według mnie nie ma, a Nawrocki jest ich godnym reprezentantem, tak jak godnym reprezentantem wyborców Nawrockiego. Gdyby ten człowiek z pogranicza prawa, zachwycający się tym półświadkiem przestępczym, czy samym Nikosiem, zaprzyjaźniony z kibolami i neonazistami, został jakimś cudem prezydentem, to może tutaj śmiało powiedzieć, że jesteśmy w czarnej dupie. Dokładnie i dosłownie. I mogę się założyć, że z więzień zostaną wypuszczeni i ułaskawione najgorsze szumowiny i podejrzewam, że nawet Kaczyński by nie zapanował
nad tym facetem. Mam nadzieję, że to, co mówię, wysłucha choć kilku zwolenników tego typa i po zastanowieniu zmieni decyzję i zagłosują na porządnego po prostu człowieka. Historyk, który zainspirował mnie. Są dwie płcie. Napinam pas, nie, żeby nie było afery. Prawie posła Marcina Romanowskiego nie uważam nic. Nikogo nie widziałem z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Spotkałem go tutaj w tym lokalu. W moim apartamencie miłości prowadziłem bardzo dynamiczną politykę międzynarodową. Wielki Bóg! Siemanko widzowie! Tego typu rozmowy, jak pani redaktor chce uskuteczniać, to proszę sobie znaleźć innego rozmówcę. Pozdrawiam. Świetnie, ale boi się pan tej mijaki? Zapinam pas, żeby nie było jakiejś wielkiej afery, pani redaktor. No ale moi drodzy, jak to przystało na porządnego pisowca, taki Nawrocki ma też oczywiście problemy z pamięcią i prawdą. Jak mówił świętej pamięci ksiądz Tischner, jest twoja prawda, moja prawda i gówno prawda. Nasz Karolek i jego wypowiedzi należą właśnie do tej trzeciej części z tych kategorii. Niby Karol pamięta i publicznie prezentuje swoje wersje wydarzeń, udając, że odpowiada na pytania. Ale te odpowiedzi mają taki luźny związek z rzeczywistością. Nasz Karolek raz za razem mija się z prawdą i próbuje przykryć kłopotliwą prawdę o swoich wątpliwych, moralnie bliskich kontaktach z neofaszystami i gangsterami. I tak naprawdę te znajomości powinny go wyeliminować z życia publicznego raz na zawsze. Tutaj trwa dyskusja o alkoholizmie i jeżdżeniu samochodem na koszt podatnika wiceministra spraw zagranicznych Szejny. Ten przypomina, że wszystko opisał w ankiecie i było to sprawdzone przez ABW. Ja osobiście mam umiarkowane zaufanie do kompetencji tej służby, bo za dużo przecieka w różnych obszarach państwa. Ale tak zwana wirówka kandydatów na wysokie urzędy jest wykonywana od lat szczegółowo. I tutaj powiem wam ciekawe, kiedy życiorys kandydata na urząd prezydenta jest przedmiotem kontroli ABW. Wszak prezydent to nadzór nad polityką zagraniczną i wojskiem. Nasz Karolek, opisując początki swojej znajomości z neofaszystą z Trójmiasta, poinformował, że poznał go w trakcie zajęć historii w ramach resocjalizacji w areszcie w Gdańsku. No, brzmi lepiej niż to, że kiedyś razem ćwiczyli, tak jak mówił w przypadku swojego kolegi skazanego za sutenerstwo Wielkiego Bu, lub kibicowali. Nawrocki miał osobiście rzekomo wykładać w areszcie, tak wam wspomniałem, ale w dokumentacji brak jakiejkolwiek adnotacji o jego obecności. Kolejna tajemnicza wizyta, podobnie jak w Moskwie. A to nie jest, mówię o areszcie, to nie jest sklep z butami czy z pieczywem, że każdy może wejść i wyjść nieodnotowany. Wykład rzeczywiście się odbył, ale prowadził go pracownik IPN-u. Czy oto są dwie... Tak, Emilia Wierzbicka, to jest ta pani obok naszego Alfonsa. W przeszłości pracowała, jakżeby inaczej, w telewizji za rubliki. Dzisiaj jest rzecznikiem prasowym kandydata PiS. Ujawniła kopię dokumentów, z których wynika, że w roku 2014 Nawrocki prosi kierownictwo aresztu o przekazanie neofaszyście materiałów IPN. Ale nijak nie wskazuje na to, że sam Karol był wtedy w areszcie. Taki mały problemik, taka mała niezgodność.
to taka sama historyjka jak z apartamentem miłości w II wojny światowej. Gdy media podały, że Nawrocki korzystał z luksusowego apartamentu należącego do muzeum, mając dom w Gdańsku, ten odparł, że korzystał tylko gdy miał COVID. Znamy to, gdy wyszło, że rezerwował 200 nocy i nie zapłacił za to. Zaczął coś bredzić o dynamicznej polityce międzynarodowej. No i generalnie w natłoku tych wychodzących nowych kwiatków Nawrockiego, no ta sprawa jakoś dziwnie przyschła, a nie powinna według mnie. Powiem wam tak, dla mnie osobiście to drugie kłamstwo tej rzeczniczki Nawrockiego jest gorsze, bo jest po prostu bezczelne. Na pytanie, kto wydał zgodę dla neofaszystów z grupy Obłęd, by nagrali swój teledysk na Westerplatte, odparła, że w czasie, gdy taka zgoda była wydawana, Nawrocki nie pełni funkcji dyrektora muzeum. Teledysk nagrano 13 września 2019 roku. A nasza Pucia Karolek dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej był od 6 kwietnia 2017 roku do 1 czerwca 2021 roku. Czyli nasza pani Emilka z Republiki uważa nas wszystkich chyba za idiotów lub po prostu swoich wyborców. Bo to, że Nawrocki kłamie, no tutaj nie trzeba przekonywać. To, że lubi faszystów, gangusów, też oczywiście nie. Ale też potrafi dobrze się bawić. I zadowolony, siabada, siabada, siabada. Będę to fal, siabada, siabada, siabada. Będę to fal, siabada, siabada, siabada. Będę to fal, siabada, siabada, siabada. Będę to fal. Mówię dziewczyno, skazał ciebie. Chciałbym cię mówić za kilka chwil. Mamy tobie zmygła balony. Byłbym szczęśliwy i zadowolony. Siabada, siabada, siabada. Moi drodzy, powiem wam tak już na zakończenie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Naprawdę nie wiem, że znaleźliśmy się w takim momencie, że zamiast poznawać dokonania, nie wiem, normalnych kandydatów na prezydenta, poznajemy gangusów, przestępców, nazioli lub oderwanych od rzeczywistości świrów. Albo patrzymy na gościa, który spiernicza na hulajnodze, a niebawem, kiedy ktoś zapyta się go o jak się nazywa, to pewnie zemdleje ze strachu. I nie wiem, jak wy uważacie, ale ja osobiście uważam, że 18 maja powinniśmy to skończyć. Polska tak naprawdę po tym, co już przeszła przez 8 lat rządów PiS-u, nie ma czasu na śmieszność i takich właśnie kandydatów, o których tutaj wspominałem. I mam szczerą nadzieję, że Nawrocki nie będzie prezydentem, nie będzie też prezesem IPN-u, wkrótce nie będzie nawet znajomym Kaczyńskiego ani nikogo z PiS-u. Będzie pakował na siłowni, tłukł worek, będzie po prostu nikim. A prezydentem będzie Trzaskowski. Rzecz jasna, każdy zagłosuje na swojego kandydata, ale uważam, że powinniśmy wybrać w końcu normalność, wybrać Rafała Trzaskowskiego i nie dawać się hejtom, tępym pisowcom,
Po prostu powinniśmy się zjednoczyć, tak się zjednoczyliśmy podczas wyborów parlamentarnych i pogoniliśmy tą dzicz pisowską od władzy i teraz oderwać ostatni łeb hydrze i zacząć doprowadzać ten kraj, Polskę, nasz dom, naszą ojczyznę do normalności. Takie jest moje zdanie. No oczywiście, jak wy uważacie, piszcie w komentarzach. Wiem, że znajdą się przeciwnicy Trzaskowskiego, sympatycy Nawrockiego, czy Mencena, czy Brauna. Ja zawsze uważam, że każdy ma prawo głosować na kogo chce i każdy ma prawo się wypowiadać. Także takim akcentem pozwólcie, że zakończę. Końcówka filmu była taka muzyczna, więc i w Sucharze Dnia też będzie muzycznie. Także dzisiaj wam już bardzo dziękuję. No i zapraszam oczywiście na kolejny materiał. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć. Z nimi lepiej nie gadaj, bo głowa pęknie w pół. Z nimi lepiej nie siadaj, to pijaków wół. Sunshine reggae, on hurry, you Belize. Sunshine reggae. No a obok jest jego brat.